Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj słuchawki Sony WF-C700N, czyli dokanałowe słuchawki od Sony, niezbyt drogie, bo kosztujące około 340-350 zł na chwilę obecną. Słuchawki od Sonego. Co potrafią, jak wyglądają? Pierwsze wrażenia. Pierwsze opakowanie. Fajne, ciekawe, proste. Po prostu szarość, w środku papierologia, zawsze musi być zestaw końcówek. To najważniejsza rzecz, bo trzeba je sobie tak naprawdę dopasować tak, żeby wam pasowały do waszego ucha. Czym lepsze dopasowanie, tym lepsze brzmienie. ANC, czyli redukcja szumu, bo oczywiście też je posiadają. No, komfort i w ogóle wszystko. Oczywiście kabelek na pokładzie. No i same słuchawki. Proste, fajne. Występują w kilku kolorach. Do mnie trafiły takie szaro-białe, ale możecie w sumie białe. Są jeszcze oczywiście czarne, szaro-zielone i lawendowe. Cóż, jak wyglądają? Po pierwsze, fajne, proste, małe etui. Wszystko jest plastikowe, nie ma tutaj jakichś premium, super materiałów. Wiadomo, nie są to drogie sprzęty, więc tutaj jak najbardziej możecie po prostu być... Wiecie, za co płacicie. No. Przez to, że są plastikowe, są lekkie. 4,6 grama sama słuchawka, więc no jak najbardziej na plus. Z etui 31 gramów, więc no nie czujecie ich. W uchu dopasowanie do moich. Wybrałem największe wkładki i powiem wam, że wszystko się działo tak, jak być powinno. Oczywiście na pokładzie jest przycisk, który możecie sobie skonfigurować, co ma robić. Jest oczywiście zewnętrzny mikrofon. Słuchaweczki fajne, małe, dobrze leżące tu w uszach. Co jeżeli chodzi o ich specyfikację? Przetworniki, które tutaj mamy, 5 mm, no nie są zbyt wielkie. Jak na tego typu rozwiązania niektórzy producenci dają troszkę większe, ale o brzmieniu za chwilę. Pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz, czyli takie standardowe, czysto teoretyczne, jak większość produktów audio. Czy one to wyrabiają, to już wiecie, inna sprawa. Jest wodoodporność na poziomie IPX4, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten temat. Naładowanie ich do pełna 1,5 godziny i kwestia, jak to w ogóle, ile to może sobie pograć, czysto teoretycznie, maksymalnie. Gdyby było ciągłe odtwarzanie muzyki, jakieś 7,5 godziny z redukcją szumu, z wyłączoną, może około 10, tak to mniej więcej wygląda. Idąc dalej, kwestią specyfikacji Bluetooth.5.2, wsparcie dla kodeków SBC i ACC. Szkoda, że nie ma jakiegoś aptX HD i tym podobnych rzeczy. Tutaj tego nie uświadczymy niestety, więc no, po prostu standardowa komunikacja, jak to w większości słuchawek odbywa się i ma to miejsce. Jak one brzmią, powiem wam. Jak na 5 mm przetworniki jesteśmy w stanie usłyszeć trochę dołu. Jest w miarę sensowna, klarowna, fajnie brzmiąca dla ucha średnica. Wysokie tony nie są w żaden sposób podkreślone, więc raczej takie brzmienie ustawione trochę niższe tony, środek bez wyraźnej i szczypiącej, irytującej góry, czyli w większości osób może się to spodobać. Powiem wam, że produkt adekwatny brzmieniowo do ceny. Nie jest to jakiś super top, nie są to tanie chińskie szmatławce za paręnaście złotych. Po prostu fajnie, rozsądnie, normalnie brzmiące słuchawki. Ale co oczywiście jest ważną cechą każdych słuchawek, które sobie wrzucacie do ucha i do telefonu, tak naprawdę aplikacja, która służy do ich obsługi. Chyba muszę trochę podnieść mój aparat, żeby coś było widać, więc sobie przejdźmy do apki. Apka oczywiście, szczegóły, przejdźmy może tędy. Mamy informacje o samych słuchawkach, co tutaj się z nimi dzieje. Jest oczywiście informacja, jest adaptacyjny sposób jakby z nich ustawień, czyli czy chodzicie, czy siedzicie. Brzmienie tych słuchawek się trochę dostraja do miejsca i wykonywanych czynności. No, oczywiście w zakładce Sound mamy Noise Cancelling. I tu mamy oczywiście kilka opcji. Jest całkowite wyciszenie, ambientowy dźwięk i wyłączone. Oczywiście moc tego wyciszenia, czyli ambientu tak naprawdę możecie sobie tutaj trochę dostroić. Jest też przepuszczanie głosu, więc to jak najbardziej fajnie to brzmi. Jest oczywiście sprawdzenie, czy dobrze dopasowaliście sobie słuchawki. Jest tryb ten Reality 360 Audio. Nie korzystałem z niego, więc się nie wypowiem. Nie mam niczego, co tutaj mamy. Jest priorytetyzacja, jeżeli chodzi o jakość po Bluetoothie, czy bardziej stabilność, czy jakość tego oczywiście. Jest equalizer, możecie sobie naprawdę dostroić
Jak chcecie, jest on 5-pasmowy, jak widać, więc tutaj dostrajamy co chcemy, spoko. Jest zakładka systemowa, czyli jak wyłączamy notyfikacje w jakim języku, jak dobrze pamiętam, naszego języka ojczystego nie ma, Sony nas tak bardzo jeszcze nie lubi. Oczywiście możemy też skonfigurować, co się dzieje, gdy przyciśniemy raz albo mocniej przyciski, które mamy na słuchawce prawej, na lewej macie pojedyncze, podwójne. No, widać, co tutaj można po prostu porobić, poustawiać oczywiście, czyli możecie pauzować, następna, poprzednia, włączyć asystenta. W Samsungu jest to trochę irytujące, bo zawsze wam się odpali Bixby, mimo że ja używam tylko asystenta Google'a. Jeżeli nie ma Bixby, to zawsze wam Google wyskoczy, więc to na plus. A w lewej też tutaj można właśnie same kategorie, czego ustawień, albo ambientu, albo do odtwarzania, albo do kontroli głośności, albo nic po prostu się nie dzieje. Więc funkcjonalność aplikacji wystarczająca moim zdaniem. Jest wszystko to, co być powinno. Oczywiście informacja o naładowaniu też jak najbardziej na pokładzie. Jest też oczywiście, to jest taka, jakby to nazwać, zdobywa się nagrody. To jest fajna zakładka. Może tutaj ostatnio miałem sparowane jest czymś innym te słuchawki, ale fajna jest kwestia, że pokazuje wam, jak głośno słuchacie, czy nie przesadzacie z ilością słuchanych, ile godzin, na jakiej mocy, czy też głośności. Pokazuje wam, że po prostu nie przekinacie pałki. Mówiąc krótko, to akurat na tym smartfonie mało słuchałem tych wcześniej poprzednich dużo. Te akurat miałem sparowane z innym fonem, ale spoko. I oczywiście zakładka informacyjna. Tutaj za dużo ważnych rzeczy i informacji nie ma. No więc wracając do samych słuchaweczek, powiem wam, że jak za te 300 ileś złotych, to brzmią one rozsądnie. Nie są to może najlepsze słuchawki w tym budżecie, moim prywatnym zdaniem. Nie wiem, Creative Outlier Pro moim zdaniem brzmią troszeczkę lepiej, chociaż może nawet i na równi. Są lepsze, są gorsze, ale za te 300 myślę, że jeśli szukacie fajnych, prostych, powiem wam, że dobrze brzmiących słuchawek, jakoś nieprzesyconych dołem ani górą, wiadomo, 5-metrowa membrana, to tutaj nie zrobi nie wiadomo czego. Myślę, że możecie być na spokojnie zadowoleni i cóż, można brać. Oczywiście parowanie tutaj za pomocą tego przycisku, standardowo, wszystko jest, co być powinno. Działają, grają, nic dodać, nic ująć. Tyle. Sony WF C700N. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.